kawa taka mocna, że człowiek sztywny robi. Myślisz, że kraj Iran jest dobry dla solo turystki? O, prawie jak zawsze jakiś randomowy pan się zatrzymał. Siedliśmy do taksi po prostu, nie wiem. Moi drodzy, pozostańcie z nami. Proszę wam coś zajebistego. Idąc tak wieczorem po Isfahan, można natknąć się na dużo ciekawych rzeczy. O nie! Moi drodzy, witamy z tego samego miejsca co wczoraj, ale tym razem udajemy się do miasta Isfahan. Czekamy właśnie na Uberka, no, Snapa w sumie, który zabierze nas na stację busów. Powinien być tutaj za minutę. W sumie to już powinno być teraz, jeszcze go nie ma, nie? No minuta już minęła. No to... No Ale nic. serduszka nie ma. Czekamy na niego, mam nadzieję, że teraz przyjedzie i nagramy coś jeszcze ze stacji busów. Edzio? No nic, no już w busie. Teraz się pewnie wygodnie rozsiądziemy w fotelach, napijemy się kawy. Przynajmniej klimatyzacja jest. No, kawa taka mocna, że człowiek sztywny robi. Więc tak. No nic, oglądajcie dalej i prawdopodobnie widzimy się Isfahan. Lecimy. Mały stop tutaj, gdzieś po środku drogi pomiędzy Shiraz i Isfahan. Tam widzimy sobie frytki. One się nazywają sib zameni po persku. Mówię do niego po arabsku, powiedziałem batata, nie? A on mówi, nie wie o co chodzi, nie? Mówię do niego, popatrz, to na obrazku, nie? Tutaj, na obrazku, nie? A on sib zameni, a ja, sib zameni, no. I się nauczyłem nowego słowa. O! Nie ma nic. Ja czekam jeszcze na hot doga. O! Dobra, nic. Jesteśmy już w Isfahan. Idziemy teraz w miejsce, gdzie możemy sobie pobrać taksówkę. Taxi? No, thank you. No. Straight. Yeah, sure. Okay. Bye. No. Okay. Co, idziemy, nie? Idziemy teraz zobaczyć taksówkę. Już tam gościu się pytał, ale my teraz wolimy tego Snapka wziąć, tego Ubera, bo to zawsze jest pewna stała cena, tak. A nie tam on powiedział 2 miliony i wiesz, za $4, a tak tu płacimy se pół tam, czy tam jednego, nie? Także tak. No nic, ja w ogóle mam taki trochę słaby dzień dzisiaj, bo kurde, wypiłem kawę dzisiaj rano i tak nie kurde goniło, nie powiem ale zresztą, nieważne. Idziemy teraz do hotelu i nagrywam coś z hotelu. Edzia? Edzia zadowolona, nie za bardzo, ale dobra. Edzia, mam do Ciebie pytanie. Słucham. Myślisz, że kraj Iran jest dobry dla solo turystki? Dlaczego nie? Normalnie, nie? No, mamy tutaj jedno. Siłbłąka. Można po rzeczy pewnie. Normalnie może tu sama kobieta przyjechać i bez problemu, nie? Nic tu jej nie grozi, tak samo jak w Armenii, nie? Nie wiem czy tak samo, ale... Dokładnie, moi drodzy, więc jeśli jakieś kobiety nas oglądają, które zastanawiają się, czy pojechać same do Iranu, Ja bym pojechała. No, prawie jak zawsze jakiś randomowy pan się zatrzymał. Siedliśmy do taksi po prostu, nie wiem. No i tyle. Jak to działa w Iranie? Ktoś się zatrzymuje, wsiadasz. drodzy, dotarliśmy do
hotelu, ale przed tym jeszcze jak wam pokażę, chciałem powiedzieć 2 słowa o tym gościu, który podjechał pod nas i nas odebrał. Jedziemy sobie z nim, pokazywał nam różne zdjęcia, jak nam z siebie na motorze, że gdzieś był nad morzem, pierwszy raz Wi-Fi mamy, że nad morzem gdzieś tam był i tak dalej. Dojechaliśmy do destynacji i mówię mu, dobra, to ci płacę, nie? I tam ściągam pieniądze i co zrobił? Mówi, schowaj sobie te pieniądze, ty. Co myślę, właśnie mówię, weź, a on nie. You are my guest, nie? Dobrze, że miałem troszkę czekolady takiego brownie miałem, takie ciasteczko i kuźwa rzuciłem mu tam, żeby coś miał ode mnie, kurde. Ci ludzie to ja nie rozumiem. Za darmo normalnie jechaliśmy chyba nie 20 minut. A dobra, nieważne. To jest hotel. Taki mały pokoik, to jest Edzia. Lodówa. Najważniejsza rzecz. O, to się rozchodzi właśnie tutaj wieranie. I oczywiście toaleta. Malutka, spójrzcie. Ale za to jakiś taki ładny ma wystrój. Te płytki są całkiem spoczko. O, nawet jest suszarka. A to w sumie wszędzie suszarka jest, nie? Suszarka jest wszędzie. No nic. A jeszcze pokażę tutaj przed hotelem. W ogóle to trzeba zamknąć, patrzcie. Od dołu, żeby było zamknięte. Od góry chyba nie trzeba. Dobra. I spójrzcie jak tutaj wygląda. Jak się prezentuje. Się nazywa Traditional Hotel, czy coś takiego. Hamak jest gdzie? A, no. Ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek leżałem na hamaku. Basen, można się wykąpać. To można chyba czaj zrobić, ale nie wiem, czy działa. Pan chyba powiedział, że nie działa. No, można sobie siąść, posilować, zapalić szluga. No, żartuję. Sziszę. Myślisz, że ma? No, w Żanglu modelu mieliśmy. Nie, pewnie ma, nie? To jest traditional. Jakby co to powinni mieć. Jakby co to tobacco mamy, nie? Ja tutaj nie mogę tak stać. Dobra, wiesz, się przejmujesz ty. Dobra, nic. Zbieramy się i lecimy w specjalne, naprawdę bardzo specjalne miejsce. Także, moi drodzy, pozostańcie z nami. Pokażę wam coś zajebistego. Edzia? Zajebiste to przekleństwo? Coś fajnego. A jeszcze jedno chciałem tutaj pokazać. Spójrzcie, co mają na tym drzewie. Limonki. Rzadko się takie coś widzi. Ciekawe. Plus jeszcze pan tutaj przyszedł i dał nam lemoniadę. Całkiem fajnie. Moi drodzy, czekamy na taksówkę, nie wiadomo gdzie jest. Na pewno gdzieś w tych samochodach. Jest napisane, że tu zaraz momencik będzie. Minutka. 9.1. No szukamy 9V, tak? 9V. V9? Nie. 9V. Co to nie jest 9, ale tak... No. V9. Że to taksówka. V4? Nie, to nie ta, nie? A, Stasi. Dojechał. Dojechał? Tam gdzie się zatrzymał. Tak? Może zajdziemy, no. O nie! 5V. O nie! No to siadaj pierwsza. Hello! Okej. Lubi? Kubam?
speak English? No. A few. Okay. No problem. Pralnia. Moi drodzy, witamy w punkcie wyjścia. 2 siatki prania. Oczywiście nic nie zostało załatwione. Zaczęło się od kierowcy. Tak, zaczęło się od kierowcy, moi drodzy. Przyjechał po nas, no, jakiś taki zwykły gość, nie wiem ile miał lat, 30. Błądził w ogóle. Prosiliśmy go, żeby zajechał z nami do pralni i po prostu zajęło mu to jakieś... Błądził. Tak, zajęło mu to jakieś pół godziny. Nie w tą stronę jechał, później No. mu mówimy, żeby jechał w dobrą stronę, zaczął wbijać tam na swoją nawigację, gdzie mu to zajęło dużo czasu. No i w końcu dojechaliśmy do tej pralni po pół godziny i wyobraźcie sobie, za takie 2 siatki prania powiedzieli nam $60. Gdzie w Meksyku za to samo zapłaciliśmy gdzieś ile? 5? 5, 6. No. I wyobraźcie sobie, że powiedzieliśmy nie, po prostu nie. No i wyszliśmy. Bo oni już nam wypisali już nam ten Rachunek. wypisali już ten, że tutaj płacisz i ten, a ja nie, co ty, nie ma opcji, nie płacę i spakował z powrotem moje majtki. Bye. Spakował, Powiedział thank you, bye. no i tyle i weszliśmy. No ale spoko, no nie wiem, wydaje mi się, że nikt z was też by tyle nie zapłacił No chyba. na pewno nie. Więc tak. Nic moi drodzy. Aha, jeszcze. Zadzwoniliśmy z powrotem do hotelu. Tak, Czy mają no pralkę Tak. Pralkę mają, powiedział gościu, $2-3 i tyle. i będzie wszystko хорошо. Dlatego tak, jesteśmy teraz pod hotelem. Traciliśmy godzinę na to wszystko, $2, ale jesteśmy już A i chociaż. nie wiem, czy dobrze by było używać tutaj taksówek. No, szczerze mówiąc to. Chyba, że lepiej by było wynająć taki hotel tutaj gdzieś blisko centrum, gdzie do wszystkiego jest blisko No, i po prostu z buta. ta. Bez stresu, bez wypadku. Ta. Dobra, nic, idziemy pogadać z tym gościem. Dajcie mi moment. Hello. Spójrzcie. CSI, jakie chuje. Spójrzcie co tutaj jest. Zamieszane Wilki. third world. Wilki z USA napadają Na biednych jelenia. jelenka. Jelenia z Iranu, spójrzcie. Takie na bazarze są tutaj takie pejzaże. Znaczy nie pejzaże, tylko obrazy. Tutaj nie można powiedzieć, że się jest wielka. No nie można powiedzieć, że jest się z USA. Tej, ja się go zapytam o tego t-shirta, co? Bo on i tak już zamyka. Sorry. T-shirt Iran. Iran, no. No, On ma takie ten. good time. T-shirt Iran? Iran, no more. No, finish. Finish. Może na lotnisku będziesz mógł kupić. Okay, no problem. Thank you. Thank you. No dobra. Bo na lotnisku zazwyczaj takie t-shirty są. No też tak mi się wydaje. Zobaczymy. Jak długo jak nie będzie kosztować $1 000 000, tak jak pranie, to spoko. To prawie jak prawie klientów, nie? Dobra, lecimy dalej. Moi drodzy, przygotujcie się na coś pięknego. Oglądajcie. Moi drodzy, prawdopodobnie nic nie będzie widać, ale właśnie padł prąd. Jest tutaj bardzo często w Iranie. Jest bardzo częste w Iranie, że tutaj właśnie pada prąd. Nic, idziemy dalej. Moi drodzy, urwaliśmy się tak jeszcze szybciutko. Która godzina? 23. Urwaliśmy tak się szybciutko. Jedziemy w takie ładne miejsce. Zaraz zobaczycie. Na taki piękny most. Oczywiście no,
ciężko jest cokolwiek zagwarantować, że dojedziemy, bo czasami jest tak, że mówimy na kamerce, że jedziemy w jakieś miejsce, a to nagle zamknięte czy coś i to zależy, nie? Więc tak, no ale przyjechał. To nie nasz? Który jest nasz? To jest nasz? Dobra. Dobra. Hello. Okay. Very good. Good night, yes. Lecimy. Drodzy, takim sposobem teraz dotarliśmy do Siosepol, most Siosepol, takiego mostu. Jest to jeden właśnie z najpopularniejszych tutaj atrakcji turystycznych w Isfahan. I wszyscy ludzie na mnie patrzą, dziwnie się czuję, ale chciałem wam teraz poinformować, że ten most charakteryzuje się tym, że nie płynie pod nim woda. To jest ciekawe. Więc tak. Mam nadzieję, że się podoba. Zapraszamy na oczywiście naszego Instagrama, gdzie będą bardzo ładne fotki. Jak zawsze zresztą, naszych wyjazdów. No i tyle. Tak ładnie to wygląda, jak wejście tutaj do środka. Wiesz, jak jakiś gang. Pierwszy raz tu jestem. Spójrzcie, nie ma w ogóle wody. Sama zieleń, zieleń, no taka kurde... Trawa, no. A tutaj, moi drodzy, jest taki korytarz. Jak się wychodzi z głównej tutaj trasy na tym moście, można iść takim korytarzem. Jest trochę mało miejsca, trzeba się skierać co chwilę, ale przynajmniej jest mniej ludzi, także spoko. I widać trochę więcej. Na kamerze pewnie nie wiem, czy będzie widać, ale mam nadzieję, że coś można się dopatrzeć. Moi drodzy, lecimy dalej. Idąc tak wieczorem po Isfahan, można natknąć się na dużo ciekawych rzeczy. My sobie tutaj już idziemy przez park i natknęliśmy się na takie coś. Nie mam pojęcia, co to reprezentuje. Nie ma nawet żadnej tabliczki, ale jest jakaś twarz. Moi drodzy, kontynuując randomowe rzeczy w Iranie, można spotkać taki mały meczet. To jest jakby taka jakaś miniaturowa wersja dla kotów, ale ciekawe. Moi drodzy, spójrzcie na ten ekran tutaj. Nie widzieliśmy, co jest napisane z Edzią, więc powiedziałem do Edzi: zamknij oczy, wybierz palcem gdzieś na tym telewizorze. Edzia wybrała i poprosiliśmy to. Nie no, żartuję. Coś tam pan mówił po angielsku i zamówiliśmy jakąś pizzę i czekamy na nią. Special pizza. Special pizza, tak? No to special pizza it is. Lecimy. Bismillah. Zjedli, popili, a teraz udajemy się do hotelu. Dziękujemy, że spędziliście ten fajny dzień z nami. Zapraszamy na więcej. Zapraszam na więcej. Sorry, zmęczeni jesteśmy strasznie już. Normalnie nie mamy siły. Pa! Pa. Moi drodzy, jest już godzina 12, trochę późno, ale no, żeby nie będziemy kłamać, no wstaliśmy o godzinie, nie wiem, o 8, coś koło 8. Nic nie nagrywaliśmy, bo przerzucaliśmy pliki wszystkie z karty, która teraz jest w tej kamerce, na komputer, żebyśmy mieli miejsce na tej. Chodzi o to, że nie robiliśmy tego, jakby nam te dwie inne karty działały, ale z jakiegoś powodu, jak nagrywamy, to w pewnym momencie się przerywa i po prostu i ucina. I po prostu się zacina kamerka i tyle. A na tej karcie to teraz jest super, także fajnie. Moi drodzy, witamy ogólnie w nowym dniu. Tak jak mówię, wstaliśmy, zjedliśmy śniadanie, ogarnęliśmy się już, jak można zobaczyć, ja sobie już ogarnąłem fryzurkę, koszula też, Edzia też już się teraz ogarnia. Moi drodzy, spójrzcie, coś wam pokażę tutaj w torbie. Poprosiliśmy, żeby nam zrobili pranie, tak jak wczoraj, mówiłem wam. I nasze wszystkie ubrania zapakowali w takie torebeczki, kurde. Spójrzcie. Niepotrzebnie trochę, no ale bardzo fajnie.
Ja się śmieję z Edzią, że jak pojedziemy na ten... że jak pojedziemy na lotnisko i poproszę patrzę na torbę, to będą mówić, że to na handel. Więc tak. Nic, moi drodzy, spróbujemy dzisiaj się wybrać jakieś fajne miejsca i tak dalej, tak naprawdę będziemy pokazywać, mamy tam zaznaczonych też parę miejsc. Ale zobaczymy, czy się uda z tego względu, że dzisiaj jest ogólnie bank holiday, takie święto podobno tutaj w Iranie i po prostu w większości rzeczy będzie pozamykanych. No ale zobaczymy. Pan ogólnie tutaj z rana też nam pomógł. Zabukował nam już hotel, nie hotel, tylko bus do Teheranu jutro na 10 rano i się jedzie nam około 5 godzin, także zobaczymy. Ogólnie mamy też plan, żeby może pojechać też do jakiegoś miasta na obrzeżach Teheranu, no ale to się okaże. To jest ten pierwszy, ten drugi most, Spójrzcie. ale wczoraj jak przechodziliśmy obok niego, nie było wody. No, Może w dzień tylko woda? Nie, wątpię, nie ma wody, susza, nie? Moi drodzy, zostańcie z nami na kolejnej przygodzie z kolejnego dnia w tym pięknym kraju. My idziemy enjoyować się momentem tutaj. Zostało nam jeszcze parę dni, a wy oglądajcie dalej. Lecimy. Spójrzcie, moi drodzy, tutaj wczoraj jeszcze było full, nie? Każda ta brama, każde tutaj wejście było full i wszystkie te sklepy były potwierane. Wszystkie te bazary. A dzisiaj wszystko to, co powiedzieli na mulcie, się sprawdza. Znaczy, no, dopiero wyszliśmy z domu, ale sprawdza się i jest zamknięte, no. Zobaczymy. Spójrzcie, tam po drugiej stronie jest jakaś zbiórka. Spójrzcie, ile ludzi. Z tego co widzimy, to tam po prostu na święta tutaj inniejsze rozdają po prostu darmowe jedzenie. Spójrzcie. Spójrzcie, ile ludzi po drugiej stronie. Moi drodzy, tutaj dowiedzieliśmy się przed chwilą z Edytą od jakiegoś świętego pana, że dzisiaj jest święto. I po prostu oni czczą dzisiejszy dzień, ponieważ dzisiaj, znaczy tej daty, była po prostu śmierć proroka Imana Hassana. Z tego właśnie się dowiedzieliśmy, więc no tak jak mówiłem wcześniej, pozamykane wszystko. No nic, może nam uda się coś zobaczyć. No moi drodzy, ciekawe, spójrzcie tylko na to. Są drzwi zamknięte na kłódkę, no nie da się wejść, a pozostawione to jest po prostu tego. Ciekawa sprawa. Czekaj, weź, po prostu by sobie to wziął i by miał, nie? Ciach. Masz majtaj koszulkę, masz irańską koszulkę do majtaj. O nie! O nie, ale bym chciał ją. No nic. When you're happy and you know it, clap your hands. Spójrzcie, udało się kupić koszulkę irańską National Team, także jestem mega zadowolony. Zapłaciłem jakieś $6. To jest cały zestaw, to nie tylko koszulka. To już jest prawdziwy piłkarz Iranu. A i jeszcze nie pochwaliłem się w ogóle, kupiłem jeszcze takie do Muay Thai spodenki. Dzisiaj trochę nie podobały, bo to są tureckie. Ale kupiłem takie do Muay Thai oczywiście. Jeśli ktoś wie, jeśli ktoś nie wie, od 3 lat zajmuję się Muay Thai, żartuję. Jeśli ktoś by nie wiedział ogólnie, to trenuję gdzieś tak mniej więcej od 3 lat Muay Thai. Tutaj drugie. Te ładne. No nic, oczywiście nic profesjonalnie, no nie? Ale trenuję i tak dalej i na pewno się przydadzą, bo są takie typowe pod Muay Thai, także lecimy dalej. Moi drodzy, nie wspomnieliśmy w ogóle jeszcze tego, że Isfahan jest znany dla Polaków jako miasto polskich dzieci. Za momencik powiemy troszkę więcej o tym, ale teraz chcielibyśmy się pochwalić z Wami tym, że jesteśmy teraz pod polsko-armeńskim w sumie cmentarzem tutaj właśnie w Isfahan.
Kupiliśmy taką mały bukiecik kwiatów. Na pewno wręczymy na jeden z grobów. Więc zostańcie z nami. Oglądajcie dalej. A my za momencik powiem wam małą historię o tym miejscu. Jak to mniej więcej wyglądało podczas wojny i tak dalej. Tylko że musimy teraz iść po przepustkę, po pozwolenie do kościoła, bo się pan nas pytał, skąd jesteśmy, a my mówimy na niego, że z Polski, a on dobra, spoko, tylko że musicie iść po przepustkę, więc idziemy po przepustkę i zaraz powinniśmy tam się dostać. Lecimy. Moi drodzy, jesteśmy teraz pod armeńskim kościołem tutaj, po przepustkę. Spójrzcie, dzisiaj jest otwarty, także zapraszam do środka. No nie, trzeba bilet kupić. O nie. Nice. Ciekawe ile to ma lat. Moi drodzy, taka mała trochę zmiana planów. Teraz jedziemy z powrotem na ten cmentarz, bo udało nam się otrzymać przepustkę tutaj od pani. Pani ogólnie była z Armenii i dała nam taką przepustkę, tutaj w paszporcie mam taki papierek, więc Ale musimy szybko jechać na cmentarz, bo cmentarz zamykają o 4:30. dokładnie. I Dlatego, później tylko wrócimy tutaj. no dokładnie. I pamiętajcie też, że jeśli będziecie w Isfahan i chcecie odwiedzić to miejsce, to musicie pierwsze iść do tego, zaraz pokażę, do tego tutaj kościoła armeńskiego, zapytać Van Katedral, tak? I zapytać takiej pani o przepustkę i dopiero później iść, bo raczej do nas nie wpuszczą bez przepustki. Chociaż no nie wiem, no, nas poprosili, może nie wiem jak to działa. No ale Nie trzeba, bo tam siedzi. no, my potrzebowaliśmy, także widzimy się na miejscu. Tak prezentuje się przepustka. Moje imię, pieczątka parafii. Proszę bardzo. Moi drodzy, dokonaliśmy czegoś niemożliwego. Nie no, żartuję. Możliwego, ale udało nam się tutaj dostać. O, ambulans jedzie. Wydaje mi się, że te ambulanse tutaj na tym, one są po to, żeby kogoś tu chyba pochować. Ale na polskim cmentarzu? No chyba, nie wiem. Moi drodzy, jesteśmy teraz na armeńsko-chrześcijańskim cmentarzu, na którym są położeni Polacy. Więc spójrzcie, kupiliśmy takie kwiaty z taką wstążką polską, biało-czerwoną i postaramy się wręczyć te kwiaty na jeden i postaramy się położyć te kwiaty na jeden z grobów. Będziemy na pewno szukać nie jakiegoś takiego jednego pojedynczego, tylko takiego jakiegoś jednego większego, na którym jest położona dosyć spora liczba osób, także mamy nadzieję, że taki mały geścik od nas, nic specjalnego, ale zawsze coś. Niech ludzie pamiętają, że po prostu my też o nich pamiętamy. Spójrzcie, tak się prezentuje. Prawdopodobnie jest część armeńska, chociaż nie jestem pewien, ale tam widzę armeńskie napisy, alfabet oczywiście, więc na pewno tak. Oglądajcie dalej. Lipca 1941 roku po ataku III Rzeszy na ZSRR między Polską a ZSRR zawarto porozumienie podpisane przez premiera rządu Rzeczpospolitej generała Władysława Sikorskiego oraz ambasadora ZSRR w Londynie Iwana Majskiego. Układ Sikorski-Majski, zawarty z myślą o wspólnej walce w koalicji antyhitlerowskiej, przywracał zerwane po agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 roku stosunki między oboma państwami oraz pozwolił na powstanie polskich sił zbrojnych ZSRR pod dowództwem generała Władysława Andersa. W dodatkowym protokole Stalin zagwarantował amnestię dla polskich obywateli deportowanych w 1939-1941 przez NKWD w głąb Związku Radzieckiego, więźniów Gułagu
przetrzymywanych w więzieniach śledczych oraz jeńców wojennych zmuszanych do pracy w kołchozach. Wraz z armią Andersa do Iranu dotarło 120 000 wychodźców, w tym aż 40 000 kobiet i dzieci. Tułaczy przyjęły irańskie miasta, m.in. Meszhed, Kazwin, Isfahan, Ahwas, Tehran. Najwięcej Polaków znalazło dach nad głową w Isfahanie, nazwanym miastem polskich dzieci. Społeczność polska w czasie swojego pobytu w Iranie była bardzo aktywna. Wychodziły polskie gazety, powstały szkoły, placówki wychowawcze i opiekuńcze dla osieroconych dzieci. Celebrowano święta państwowe, urządzano zawody sportowe, a nawet powołano Towarzystwo Studiów Irańskich w Teheranie. Obecnie najważniejszym świadectwem obecności w Iranie polskich wychodźców z ZSRR w czasie II wojny światowej jest istnienie kilku polskich cmentarzy, które przetrwały dzięki zaangażowaniu irańskiego państwa. Ja oraz Edyta mieliśmy przyjemność odwiedzić jedno z tych miejsc i oddać hołd naszym przodkom. Pomimo małych rozmiarów, naszym zdaniem, miejsce to niesie ze sobą naprawdę bardzo dużo historii. A oto jedno z nich. Moi drodzy, jesteśmy teraz tutaj właśnie w tym miejscu, gdzie są pochowani Polacy. Spójrzcie. Tutaj w Iranie. Ja położę jeszcze. W hołdzie tysiącom Polakom, żołnierzom Armii Polskiej na wschodzie generała Władysława Andersa i osobom cywilnym, byłym jeńcom i więźniom sowieckich łagrów zmarłym w drodze do ojczyzny. Cześć ich pamięci. Spójrzcie. Orzeł biały na górze. Tak się tutaj prezentuje ten mały kłoter. Tam też wstążka polska jest na tym grobie. Spójrzcie. Wstążka polska. Tutaj widać, ktoś wcześniej położył dwie znicze. Tu jeszcze jakiś kawałek jakiejś rośliny. A tutaj duży, piękny grób polskim wygnańcom rodacy. Tutaj widać, jeszcze ktoś posadził dwa drzewka. Spójrzcie, nie jestem pewien, co to jest za drzewo, ale widać, że jest podlewane cały czas. Ktoś tutaj cały czas jest, ktoś o to dba. Widać całe zielone, także bardzo, bardzo fajnie. Obę Polski, może obrońcą Polski, zmarłym w 1944 roku. Jan Mazur. Lat 13. Lat 13, no. Agnieszka Janicka. Lat 65. Kornelia Koszykowska. Lat 46. RIP. Rest in peace. Joanna Różańska. Tutaj chyba coś jest. Urszula? Nie, to jest chyba coś po armeńsku. Spójrzcie. Zygmunt Tymków. Lat 62. Tam dalej. OB Polski. Zmarł w 1944 roku. Prawdopodobnie OB jako obrońców. Nie widziało świata ziemskiego. To prawdopodobnie grup dzieci, które w ogóle nie widziały świata naszego, ponieważ pewnie zmarły w brzuchu mamy. Spójrzcie, moi drodzy. Tak to właśnie się tutaj prezentuje. Tutaj masz nieznany katolik. Nieznany katolik? No. Spójrzcie, nieznany katolik. I tu masz znowu OB. 1980. OB Polski, czyli prawdopodobnie, tak jak wcześniej wspominałem, Mi się wydaje, obrońców. że nadal chowają tych Armeńców. No, Edzia właśnie teraz też mówi, że tutaj prawdopodobnie też dalej No, takie nowe się wydają, jak tam dalej przeszło. chowają Armeńców. Tak? No. No słuchajcie, jest to smutne, no ale właśnie z jednej strony jest smutne, ale z drugiej strony fajnie, że coś takiego tutaj jest, że można przyjść, odwiedzić, posiedzieć, przemyśleć parę spraw, zobaczyć to wszystko, jak to kiedyś wyglądało.
I ogólnie mamy też nadzieję, że spodoba się ta historia, którą powiedzieliśmy przed chwilą. Także dziękujemy za oglądanie tutaj z tego właśnie miejsca, polskiego cmentarza, tutaj w Isfahan, w Iranie. I tyle. Spójrzcie tylko jeszcze ostatnie ujęcie, jak się prezentuje tutaj okolica. I tyle, moi drodzy. Udajemy się do następnego miejsca. Chodźcie z nami. Tutaj troszkę dalej od tego cmentarza jest tutaj area, gdzie też tutaj sobie ludzie przychodzą pochilloutować. Tutaj są jakieś stoliczki, kamienia, których można siąść. Spójrzcie. Moi drodzy, tak jak wspominałem przed chwilą, to właśnie ten cmentarz tutaj reprezentuje małą społeczność tutaj Polaków, która kiedyś tutaj przyjechała po wojnie. Cieszymy się bardzo z Edytą niezmiernie z tego, że jest coś takiego tutaj, można przyjechać. Jest taka też mała odskocznia od tych wszystkich meczetów, od tych wszystkich starych budynków w mieście i tak dalej. Tutaj też jest cisza. Możemy na chwilkę się zrelaksować. Tutaj też dużo zieleni, fajnie się też oddycha. Mimo tego, że to jest, nie wiem, 35 stopni, tutaj jest naprawdę fajnie chłodno. Wiaterek wieje i tyle. W ogóle spójrzcie, tutaj jak przed chwilą wspominałem, tutaj też przychodzą ludzie, spójrzcie, tutaj jest prywatnych rzeczy, jakaś woda, talerze, różne siatki. Oni tam leżą sobie gdzieś tam dalej, nie wiem, leżą na jakiś, nie wiem co to jest, nie mam pojęcia co to jest, ale leżą na jakimś kocu, na jakimś kamieniu. Wszyscy leżą na brzuchach i tak machają nogami do tyłu, nie wiem skąd oni, Pewnie robią. nie wiem skąd oni są, nic nie wiemy. Nie podchodziliśmy do nich, bo tam gadają sobie i tam się śmieją, także nie będziemy tam im przeszkadzać. Tutaj też jest jakaś pani z córką. No, ale tyle. Idziemy dalej. Tutaj, moi drodzy, też nie chcemy, żeby to poszło bez echa, ale też obok tutaj polskiego cmentarza też jest ormiańskie groby. Spójrzcie tutaj. Oczywiście wszystko jest po romańsku, ja nie jestem w stanie z tego przeczytać. Ale tutaj można zobaczyć nawet tutaj zdjęcia tych ludzi, Ormian, którzy też tutaj byli pochowani. Niestety nie jestem pewien, jak to wygląda, jeśli chodzi o historię tych ludzi tutaj, ale tak to się prezentuje tutaj. Tutaj spójrzcie, taka starsza część, stare nagrobki, wszystko jest tutaj po ormiańsku napisane. Jeśli Was interesuje ten kraj, Armenia, byliśmy w nim jakieś 2 miesiące temu, także zapraszamy wszystkich też do obejrzenia naszej wcześniejszej serii o Armenii. Też bardzo, bardzo ciekawy kraj. Zostaliśmy też naprawdę bardzo mile zaskoczeni. Bardzo mili ludzie, piękne widoki, dużo natury też jest, także kto jest zainteresowany, to zapraszamy. A tutaj, moi kochani, weszłem tutaj na grób, też tutaj po drodze na polski cmentarz. Jest tutaj napisane The Memorial Monument of Armenian Martyrs Iraqi in Post-War Against Iran. Czyli prawdopodobnie ci wszyscy tutaj Ormianie, którzy są. Spójrzcie, są zdjęcia. Zaraz pokażę bliżej. Ci ludzie umarli w wojnie iracko-irańskiej za Iran. Spójrzcie. Ten pan nazywa się Henryk Ter Avansyan, Teheran. Moi drodzy, ogólnie wychodząc z tego cmentarza, spotkaliśmy jakichś takich trzy osoby, mniej więcej w naszym wieku, może troszkę młodsze,
jechali tym samochodem, nie wiem, czy pewnie tam widzieliście na tym wideo wcześniej. Zatrzymali się koło nas i podeszli do nas i tam coś tam zaczęli do nas gadać, my mówimy, że nie rozumiemy. I normalnie zaczęli do nas mówić po angielsku i tak dalej. Pytali skąd jesteśmy, mówimy, że z Polski, a oni się tam pochwalili, że są z Armenii. Pogadaliśmy chwilę tam, mówili, że co tutaj robicie. Mówimy, że jesteśmy na tutaj polski cmentarz, jest tam dalej, bla bla bla. I oni powiedzieli, że tak, że soldiers. Pogadaliśmy tam jeszcze parę słów. Powiedzieliśmy, że byliśmy w Armenii, bla bla bla. No i no i akurat Co sądzimy? tak, i co sądzimy o Armenii? Co jest lepsze, Iran czy Armenia? Ja powiedziałem, nie wiem, no to tutaj dopiero jestem parę dni, ciężko mi stwierdzić, nie? Ale no, takie dziwne pytanie. No ale byli w porządku w miarę, no. Podaliśmy sobie ręce. Wiesz, nice to meet you i Jakby tyle. wcześniej nas zagadali, to jeszcze może byśmy z nimi pogadali, ale tak, Tak. taka czekała. Akurat tak, zamówiłem tutaj? Idź, ja chciałam w cień. Aha. Akurat zamówiłem taksówkę, wyobraźcie sobie. I przyjechała tak szybko, chyba po 3 minutach przyjechała. A zawsze jest tak, że czekamy, nie wiem, 10-15 minut, A nie spójrz na ulicę. także bardzo, bardzo szybko przyjechała. To mi przypomina To mi przypomina Izrael. Jak szabat mieli. To tutaj? No pustki są. Aha, że pustki są, no tak. No, tak się ogólnie prezentuje okolica tutaj. Spójrzcie. Wczoraj nie dało się przejść, dzisiaj pustka. Tak, wczoraj nie dało się przejść, a dzisiaj pustka. O, spójrzcie tutaj. Coś po armeńsku. Pewnie, że ktoś zmarł, no. I że pewnie msza będzie na jej cześć. No, Było 18. tak. No nic. Ale w sumie Ormianie mają tutaj spoko. Bo na przykład w Armenii, o ile dobrze pamiętam, że w Armenii, one też w takich chustach chodziły sobie. No, Czy to nie w Armenii? moi drodzy, ogólnie znajdujemy się już teraz pod tym kościołem, także zapraszamy Was tutaj na parę słów z tego też kościoła. No, mam nadzieję, że się spodoba, jak zawsze. A bla 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 bla. I tyle. 'Cause we can find our way, even though we've got problems. We can find our way. I know I'm not flawless, no. I know I made mistakes and